Witajcie, nazywam się Piotr Adamczyk, jestem PR menadżerem Katowice Airport, a to jest vlog pyżowickiego lotniska, w którym opowiem Wam o rozbudowie bazy do obsługi technicznej samolotów, która trwa w Pyżowicach. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Zanim przejdziemy do bazy, w której przeglądane są samoloty w Pyżowicach, kilka słów o filozofii rozbudowy Katowice Airport. Otóż od wielu lat w Pyżowicach powstaje lotnisko wielofunkcyjne. Co to oznacza? To oznacza, że Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., czyli firma, która zarządza Katowice Airport, stawia od 2007 roku na dywersyfikację dostarczanej infrastruktury. Budujemy nie tylko pod potrzeby obsługi ruchu pasażerskiego, ale także na potrzeby firm, które specjalizują się w lotniczym transporcie ładunków, a także tych przedsiębiorstw, które specjalizują się w obsłudze technicznej samolotów. No i pyżowickie lotnisko aktualnie dzieli się na 3 takie strefy. W części zachodniej portu, południowo-zachodniej, znajdziecie infrastrukturę do obsługi ruchu pasażerskiego. Aktualnie to są 3 terminale pasażerskie. Przypominam, terminal pasażerski A, w którym obsługujemy cały ruch wylotowy do krajów strefy non-Schengen, terminal pasażerski B, który w sierpniu po bardzo głębokiej modernizacji i rozbudowie oddaliśmy do użytku. To jest obiekt, w którym obsługujemy ruch wylotowy do krajów strefy Schengen. No i mamy terminal C, który zresztą znajduje się tutaj za moimi plecami. To jest obiekt, w którym obsługujemy cały ruch przylotowy do pyżowickiego lotniska. Aktualnie łączna powierzchnia wszystkich 3 terminali pasażerskich Katowice Airport to 34 000 m2. Z kolei w południowo-wschodniej części lotniska znajduje się nowa strefa cargo. Jeśli ktoś interesuje się Katowice Airport, to wie, że kiedyś strefa cargo znajdowała się zaraz przy terminalu pasażerskim A, ale w 2016 roku powstała całkowicie nowa strefa cargo z jej centralnym punktem, czyli nowym terminalem towarowym, którego powierzchnia wynosi prawie 12 000 m2. Przed tym terminalem po jego północnej stronie znajduje się płyta postojowa na 10 frachtowców wielkości samolotów kodu C, czyli na przykład Airbusów A320 lub bardziej Boeingów 737, ponieważ to głównie one teraz latają z cargo, chociaż Airbusy A320-21 w wersji cargo pewnie za jakiś czas także w Katowice Airport się pojawią. Teraz przechodzimy do bohatera dzisiejszego odcinka, czyli do strefy, w której prowadzona jest obsługa techniczna samolotów. Aktualnie funkcjonują tam 2 hangary. Przyjrzyjmy się troszkę bliżej tym 2 hangarom, które są aktywne w Pyżowicach, a potem płynnie przejdziemy do tego 3. obiektu, który jest właśnie budowany, i też kilka słów o tym hangarze 3. Wam opowiem. Pierwszy obiekt odziedziczyliśmy po Wojsku Polskim. Wystarczy rzut oka, żeby stwierdzić, że hangar nie był projektowany pod obsługę samolotów komunikacyjnych, o czym najlepiej świadczą wystające ogony Airbusów A320. Czy jest to duży problem? Raczej nie, ponieważ w tym hangarze przeprowadzane są przeglądy liniowe, które trwają kilka godzin, lub szybkie wymiany silników turbowentylatorowych. Hangar od Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. dzierżawi linia lotnicza Wizz Air. Przeglądy wizerowskich Airbusów z rodziny A320 prowadzi w obiekcie polska firma LS Technics. Tak zwany stary hangar na przełomie 2010 i 2011 roku przeszedł generalny remont. W ramach tego przedsięwzięcia m.in. wymieniono posadzki na stanowiskach postojowych, dach obiektu, pojawiła się także nowa elewacja. Ponadto zamontowano nową automatyczną bramę główną, dostosowaną pod samoloty z rodziny Airbus A320. Kubatura hangaru to prawie 58 000 m3, a jego powierzchnia to ponad
5100 m². Drugi hangar pyżowickiej bazy do obsługi technicznej samolotów został oddany do użytku w lipcu 2012 roku. To zupełnie inny obiekt niż nasz pierwszy, tak zwany stary hangar, dlatego że od podstaw był projektowany tak, żeby w środku zmieściły się dwa samoloty wielkości Boeinga 757 w wersji 200. Przypominam, że rozpiętość skrzydeł tej maszyny to 38 metrów, długość 47 metrów, a wysokość 13,5 metra. Drugi hangar ma 7900 m² powierzchni, a jego kubatura to 106 000 m3. Najemcą obiektu jest firma Linetech Aircraft Maintenance. Obecnie w hangarze przeprowadzane są duże strukturalno-komponentowe przeglądy statków powietrznych, które potrafią trwać nawet kilka tygodni. Linetech głównie w przypadku Pyżowic specjalizuje się w przeglądach Embraerów z rodziny 170 i 190. Zdarzają się też Boeingi z rodziny 737. Między innymi w wynajmowanym przez Linetech pyżowickim hangarze realizowane są duże przeglądy Embraerów należących do takich linii jak Lufthansa i Finnair. Modernizacja tzw. starego hangaru i budowa nowego obiektu były współfinansowane ze źródeł Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Przejdźmy do trzeciego hangaru, którego budowa rozpoczęła się w drugim kwartale 2021 roku. Tutaj warto podkreślić, że inwestycję zaczęliśmy pomimo potężnego kryzysu, jaki dotknął branżę lotniczą, a który został wywołany przez pandemię koronawirusa. Zarząd GTL SA uznał jednak, że ten projekt ma duży potencjał prorozwojowy, ponadto ma relatywnie krótką stopę zwrotu, więc to bardzo sensowna inwestycja. Głównym wykonawcą przedsięwzięcia wyłonionym w przetargu została firma Promus z Rudy Śląskiej. Projekt obiektu w swojej głównej części, czyli w tej, gdzie znajdują się zatoki do przeglądów samolotów, jest taki sam jak hangaru, który wynajmowany jest przez firmę Linetech. Hangar wyposażony będzie w dwa stanowiska. Na każdym zmieści się samolot wielkości maksymalnie Airbusa A321neo, który generalnie wielkością odpowiada Boeingowi 757-200. W porównaniu z hangarem dzierżawionym przez Linetech, trzeci hangar będzie miał większą powierzchnię biurowo-socjalną. W konsekwencji będzie to największy hangar w Pyżowicach, ponieważ jego powierzchnia wynosić będzie prawie 9200 m², a kubatura 122 000 m3. Budowa hangaru zakończy się w połowie 2022 roku. Najemcą obiektu będzie niskokosztowa linia lotnicza Wizz Air. Obiekt w całości finansowany jest ze źródeł Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA. W przypadku bazy technicznej kubatura to oczywiście nie wszystko, ponieważ niezbędne są jeszcze płyty postojowe przed hangarami.
W pierwszym etapie rozbudowy bazy technicznej, kiedy to zmodernizowaliśmy stary hangar oraz budowaliśmy tak zwany drugi hangar, który wynajmowany jest teraz przez Linetech, powstała płyta postojowa o powierzchni 11 hektarów z 13 stanowiskami postojowymi dla samolotów kodu C, czyli na przykład dla popularnych Airbusów A320 lub Boeingów 737. Inwestycja ta realizowana była w latach 2011-2013 i dofinansowana została ze źródeł Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Trwająca właśnie budowa trzeciego hangaru także powiązana jest z budową płyty postojowej. Jak widać, przed trzecim hangarem dobiega końca budowa płyty o powierzchni około 6,5 hektara z 9 stanowiskami dla samolotów kodu C. Zadanie zakończymy pod koniec 2021 roku. Dzięki niemu liczba stanowisk postojowych dla samolotów kodu C wzrośnie w Katowice Airport do 46. Ponadto połączona zostanie płyta postojowa numer 1 z płytą cargo. W konsekwencji główna płyta postojowa lotniska imienia Wojciecha Korfantego będzie miała około 2 km 300 metrów długości i aż ponad 27 hektarów powierzchni. Serdecznie dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka vloga Pyrzowickiego Lotniska. Jeżeli się Wam podobało, zostawcie proszę łapkę w górę, a jeśli macie jakieś pytania co do tego materiału, to zadajcie je proszę w komentarzach poniżej, a my postaramy się na nie merytorycznie i w pełni odpowiedzieć. Jak zawsze gorąco zachęcam także do subskrybowania kanału Katowice Airport na YouTubie, najlepiej z dzwoneczkiem. Dzięki temu będziecie dostawali powiadomienia o nowych materiałach, które tutaj lądują. My widzimy się w kolejnym odcinku, a tymczasem mówię Wam do widzenia i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Cześć!